Witam serdecznie, nazywam się Krzysiek Gadach i pracuję z Revitem od 2007 roku. Postanowiłem, że podzielę się paroma ciekawostkami, trikami ze swoich doświadczeń dotychczasowych. Więc założyłem sobie, że przeprowadzę 50 takich 15-minutowych spotkań. Jedyną rzeczą wspólną dla wszystkich tych spotkań będzie Revit. Natomiast pozostałe elementy mogą się zmieniać i obiecuję, że zrobię wszystko, żeby zawsze to było maksymalnie 15 minut, czyli tyle, ile mniej więcej trzeba na wypicie kawy po lunchu. Mam nadzieję, że każdy już tą kawę przy sobie ma, więc myślę, że możemy startować. Oczywiście nagranie z tego spotkania będzie później umieszczone na YouTubie, prawdopodobnie również u mnie na stronie, więc będzie można sobie do tego wrócić w razie potrzeby. No i spróbujmy teraz wystartować, tak żeby już, można powiedzieć, rozpocząć pracę z programem. Dzisiejszym tematem jest ustawianie współrzędnych, ustawianie układów współrzędnych, podpinanie mapy i publikowanie tych układów współrzędnych do innych plików branżowych, które ewentualnie będą podpinane w Revicie. Ja będę pokazywał to na wersji anglojęzycznej, natomiast lokalizacja narzędzi, lokalizacja funkcji jest we wszystkich wersjach językowych Revita dokładnie taka sama. Także w wersji polskiej, jeżeli ktoś pracuje, będzie widział te narzędzia dokładnie w tym samym miejscu. No i spróbujmy, już udostępnię ekran, tak żeby było wiadomo, gdzie jestem, co robię. Otwieram zupełnie nowy projekt od zera, żeby nie było, że coś sobie wcześniej jakoś tam magicznie poustawiałem. Dokładnie z takim nowym projektem będziemy praktycznie zawsze startować, tylko oczywiście on będzie tworzony w oparciu o firmowy szablon. No i teraz spróbujmy wyświetlić punkty odpowiedzialne za układy współrzędnych w Revicie. VG na klawiaturze po to, żeby wejść w okno Visibility Graphics Override, czyli nadpisania widoczności grafiki, i szukam kategorii Site, ponieważ w tej kategorii będziemy mieli możliwość wyświetlenia trzech ważnych punktów. Internal Origin, czyli punkt wewnętrzny, Project Base Point, punkt bazowy projektu, i Survey Point, czyli punkt pomiarowy. Wszystkie trzy punkty wyświetlam na ekranie, one domyślnie zawsze są ukryte. Jeszcze przepraszam, nie wystartowałem sobie stopera, żeby dotrzymać tych 15 minut i jedziemy dalej. Więc kółko, które tutaj widać na środku, to jest Project Base Point, czyli punkt bazowy. Trójkąt to jest Survey Point, czyli punkt pomiarowy. No i ten układ współrzędnych znajdujący się na samym środeczku pomiędzy czterema elewacjami to jest ten punkt wewnętrzny. Punkt bazowy projektu to jest takie zero lokalne tej naszej inwestycji, zero lokalne naszego projektu na działce, gdzieś możemy sobie to w dowolnym miejscu ustawić. Ten punkt nie bierze udziału podczas ustawienia układów współrzędnych na samym początku, także on może być wstawiony absolutnie w dowolnym miejscu. Ten punkt wewnętrzny, jego nie możemy w żaden sposób przesunąć. On się pojawił w wersji 20 Revita i to bodajże 20.2. Jego nie przesuniemy, on definiuje nam środek przestrzeni projektowej. Przestrzeń projektowa w Revicie to jest taki okrąg o średnicy 20 mil, czyli około 32 km. I w tym obszarze wszystko, co będziemy robić, będzie powstawało. No i punkt, który jest najważniejszy w momencie, kiedy definiujemy układy współrzędnych, a mianowicie ten Survey Point, czyli punkt pomiarowy, tutaj pokazany jako trójkąt. Po kliknięciu widzimy, że mamy trzy współrzędne: północ, południe, wschód, zachód i rzędna nad poziomem morza. I teraz jak wiemy już, z czym mamy do czynienia, z jakimi punktami, odczytajmy sobie szybciutką mapę, czyli przechodzimy na zakładkę Insert na górze i wybieramy Link CAD. Link CAD to jest narzędzie pozwalające na podpięcie pliku CAD-owskiego jako odnośnika, coś w stylu XREF AutoCAD-owego. Więc ja mam tutaj mapę pobraną ze starostwa miasta Kartuzy, czyli północ. Ja jestem w Krakowie, natomiast mapa jest z północy, z takiej miejscowości jak Brodnica. Muszę sobie tutaj zdefiniować jednostkę importu, czyli ta jedna jednostka z AutoCADa będzie zamieniona na 1 metr w Revicie. No i przede wszystkim sposób wstawienia. Jeżeli nie mamy 100% pewności, gdzie jest środek tej mapy, jak został zdefiniowany punkt początkowy, to wybierzmy sobie opcję Manual, czyli ręczną do wstawienia, i ja tutaj wybieram Manual Origin, klikam Open. W tym momencie pojawi się mapa na ekranie i komunikat, że
mamy tą opcję manualną włączoną, więc widać, że mapa jest przyczepiona do kursora i muszę kliknąć w miejscu, gdzie chcę ją wstawić. Ja klikam gdzieś w okolicy tego punktu wewnętrznego po to, żeby ją umieścić. No i w tym momencie, jak się oddalę, to widzimy, mamy całą mapę wstawioną na ekranie. Możemy jeszcze delikatnie te punkty sobie poprzesuwać, zwłaszcza survey point, czyli ten punkt pomiarowy, ponieważ on będzie najważniejszy w momencie definicji. Gorąco zachęcam do tego, żeby zapiąć sobie pineską położenie mapy, czyli klikamy na mapę, a następnie klikamy na wstążce u góry narzędzie pin, czyli pineska PM, skrót klawiszowy, po to, żeby ją przypiąć, żeby przypadkiem nie złapać jej gdzieś tam kursorem i nie przesunąć, żeby sobie nie zrobić krzywdy, więc zapinamy, no i żeby cały czas mieć możliwość chwytania, odczytywania danych z tej mapy, upewnijcie się, że w prawym dolnym rogu jest aktywna opcja, nie jest przekreślona ta pineska ze strzałeczką, ponieważ jeżeli to będzie przekreślone na czerwono, wtedy żadnego obiektu, który jest przypięty pineską, nie będzie można wybrać. Więc będziecie pewnie myśleć, że Revit się zepsuł, Revit się nie zepsuł, tylko bardzo możliwe, że właśnie ta opcja gdzieś tam jest, została aktywowana. W związku z tym no, musimy sobie zwrócić na to uwagę, żeby mieć pewność, że wszystko w porządku. I teraz zobaczmy, mamy tutaj na tej mapie strzałkę północy, mamy punkt o znanych współrzędnych, tutaj na górze jest krzyż nitkowy i może jeszcze, żeby on był wyraźnie widoczny, czyli te żółte linie, zamieńmy sobie kolor tej warstwy na inny niż żółty. Wybieram narzędzie Query po zaznaczeniu mapy i po kliknięciu na tą warstwę pojawia nam się jej nazwa, czyli widzę, że to jest warstwa o nazwie 0, zatwierdzam przyciskiem OK i znowu wchodzę w okno nadpisania widoczności grafiki po to, żeby znaleźć tą warstwę na zakładce Imported Categories, czyli kategorie importowane. Tutaj mam mapa Brodnica, jest warstwa 0, więc w kolumnie Lines klikam przycisk Override i zmieniam kolor, tak żeby on był wyraźnie widoczny, na przykład brązowy, zatwierdzam przyciskiem OK. I teraz wszystkie elementy przypisane do tej warstwy zamieniają się na brązowe. Pamiętajcie, wszystkie elementy, cała warstwa, nie ta kreska, którą kliknąłem, tylko absolutnie wszystko, co do tej warstwy jest przypisane. Tu mamy punkt o znanych współrzędnych. Te wartości oczywiście podane są w metrach, natomiast jednostka, jaką mam tutaj ustawioną roboczą, prawdopodobnie to są milimetry. Zobaczmy w oknie odpowiedzialnym za jednostki projektu. Wielkość fizyczna length, milimetry. I zostawmy to, ponieważ przy okazji pokażę Wam jeszcze jeden trik, który można wykorzystać, jeżeli działamy w innej jednostce niż powinniśmy. Słuchajcie, i teraz 3 możliwości, jeżeli chodzi o przypisanie, zdefiniowanie układów współrzędnych w tym naszym nowo tworzonym projekcie. Pierwsza wersja to jest wersja dla pechowców, czyli wersja, kiedy dostajemy mapę, gdzie mamy wszystko opisane, tak jak tutaj widać, natomiast te wartości, właściwości nie są wprowadzone do pliku, nie są zapisane, nie jest zdefiniowany układ współrzędnych. Czyli tak na dobrą sprawę po kliknięciu na mapę nic nam się nie wydarzy. Musimy wtedy przypisać wartości ręcznie do tego punktu pomiarowego. Jak to robimy? Zaznaczam punkt pomiarowy, a następnie, żeby odmrozić wartości współrzędnych, klikam na spinacz. Zobaczcie, że teraz ten spinacz jest przekreślony, te wartości współrzędnych stały się aktywne i to samo pojawiło się we właściwościach po lewej stronie. No i teraz wystarczy, że zbliżę się tutaj do ekranu i zapamiętam albo spiszę sobie gdzieś te wartości. Północ, południe to jest 604, 47, 00 i wschód, zachód 65, 04, 800. Ja mam to spisane na kartce, więc pozwolę sobie przepisać. Więc klikam NS tutaj przy punkcie pomiarowym i dla NS wpisuję 601, 47, 00 i teraz bardzo ważne, dodaję literkę M jako jednostkę, czyli metry z układu SI, ponieważ jednostka robocza jest ustawiona w milimetrach, więc żeby program wiedział, że ta wartość jest wpisana w metrach, więc tą jednostkę muszę mu dopisać i zatwierdzam przyciskiem Enter. Zobaczcie, że po zatwierdzeniu ten punkt pomiarowy zniknął na ekranie. Żeby go znaleźć, wykorzystuję funkcję ZF, czyli Zoom to Fit. Dopasuj zawartość
zawartość tego naszego projektu do ekranu. No i widać, że ten punkt wyskoczył nam gdzieś tam w kosmos, 6000 kilometrów powyżej, ponieważ z punktu 000 przeskakujemy, można powiedzieć, na teren Polski, na Kaszuby, do Brodnicy. I teraz tutaj kolejną rzeczą, jaką muszę przepisać, no to jest wartość wschód-zachód. Tutaj pamiętajcie, że precyzja Revita wraz z odległością bardzo maleje. Jeżeli przekraczamy te 32 km od internal pointu, wtedy już snapowanie nie działa tak, jak powinno. Dlatego najlepiej zbliżyć się kursorem i tabulatorem, pomóc sobie namierzyć tą wartość, którą chcemy modyfikować. Więc dla wschód-zachód wpisujemy 650 48 00, literka M, żeby wiadomo było, że to jest w metrach, i zatwierdzamy przyciskiem Enter. Trójkącik przeskakuje nam w prawo. Możemy w tym momencie już zapiąć spinacz po to, żeby zamrozić tą wartość, tą rzędną. Znowu tabulatorem przeskakuje, aż spinacz się podświetli. To jest bardzo słabo widoczne, więc musicie to na wyczucie zrobić i po którymś razie już sobie w ten spinacz traficie. I teraz, żeby przesunąć tą naszą lokalizację projektu do tego miejsca o takich współrzędnych, wybieram z zakładki Manage u góry w menu głównym przycisk Coordinates, nie Coordinates, tylko Position, a następnie Relocate Project, czyli zmień lokalizację projektu, przesuń projekt. Wybieram tą opcję, klikam tutaj na punkt bazowy, a następnie przesuwam go w punkt pomiarowy. No i teraz zobaczcie, gdybym kręcił, to prawdopodobnie te 15 minut by mi nie wystarczyło, żeby się zbliżyć na tyle do tego miejsca, żeby ta mapa się pojawiła. Natomiast jak wpiszę ZF na klawiaturze, to od razu będziemy widzieć, że przesunęliśmy się w okolice tego punktu pomiarowego. Natomiast nie trafiliśmy idealnie, ponieważ te współrzędne to jest dokładnie ten krzyż nitkowy. Więc co musimy zrobić? Jeszcze kawałek przesunąć ten projekt, tak żeby dokładnie pokrył się on z punktem pomiarowym, czyli powielamy tą samą czynność. Tak, i ZF na klawiaturze. W tym momencie widzimy, punkt pomiarowy jest dokładnie na krzyżu nitkowym i ma on te same współrzędne, które są widoczne na krzyżu. Od tego momentu możemy tak na dobrą sprawę zacząć naszą pracę. Mamy elegancko zdefiniowany układ współrzędnych. Punkt bazowy, czyli to zero lokalne projektu, przesuwamy sobie w miejsce, w którym chcemy projektować i zaczynamy działać. I to jest pierwsza wersja, ja sobie cofnę to wszystko. Pierwsza wersja dla tych tak zwanych pechowców, gdzie muszą wpisać dane ręcznie. Druga wersja jest dla narwańców, czyli takich, którzy szybciej robią, zanim pomyślą, i wygląda to następująco. Tutaj oczywiście spinacz będzie zawsze zapięty przy trójkącie i tacy ludzie po prostu wejdą na Coordinates, wybiorą Acquire Coordinates, klikną na mapę, no i w tym momencie program nam mówi, że zostało to odpowiednio szczytane, trójkąt nam znika, dopiero się orientujemy, że coś jest nie tak i teraz musimy go namierzyć. No i patrzymy, że trójkąt nam wyskoczył w kosmos. Dlaczego on wyskoczył w dół? Albo inaczej, to tak na dobrą sprawę mapa razem z całą przestrzenią projektową została przeniesiona do góry, ponieważ trójkąt miał zamrożone wartości zerowe. No i teraz, żeby to zrobić, żeby go przesunąć, czyli uzyskać ten sam efekt, odpinam spinacz przy trójkącie i już teraz nie przenoszę obszaru projektowego, tylko przenoszę spinacz, odpinam, przesuwam trójkąt do góry, oczywiście łapiąc za ten trójkąt, co tutaj nie jest takie proste, bo znowu musimy go namierzyć, przesuwam go do góry i mamy tą samą sytuację, którą mieliśmy wcześniej, czyli muszę go elegancko ustawić w tym miejscu. I doszliśmy do praktycznie tego samego miejsca, co wcześniej, więc to była wersja dla narwańców. Trzecia taka możliwość to jest wersja dla wszystkich pozostałych, którzy się nie łapią do ani jednej, ani drugiej grupy. A mianowicie spróbujmy zrobić to w taki sposób najbardziej, można powiedzieć, efektywny. Pierwsza rzecz, jaką robimy, odpinamy spinacz. W tym momencie odmrażane są wartości. Następnie zakładka Manage, Coordinates, Acquire Coordinates i klikamy na mapę. I zobaczcie, w tym momencie jest komunikat, że te współrzędne zostały przeniesione, ale trójkąt nie zniknął, mapa nie wyskoczyła w kosmos, więc możemy sobie łatwo ten trójkąt złapać, przemieścić tutaj na krzyż nitkowy, idealnie trafiamy w punkt
te same wartości są przepisane, zamykamy spinacz. Mamy zdefiniowany układ współrzędnych, punkt bazowy przemieszczamy sobie w miejsce, gdzie chcemy mniej więcej ustawić to zero lokalne. Tymi danymi tutaj się nie przejmujemy. I teraz uwaga, mamy zdefiniowaną mapę, mamy zdefiniowany układ współrzędnych, podepnijmy sobie jakiś plik rewitowy, po to, żeby ten układ współrzędnych opublikować do tego naszego projektu. Wybieram sobie plik, który wcześniej jakiś tam przygotowałem, kawałek pudełka, żeby cokolwiek na nim było. I teraz metoda podpinania. Nie chcę żadnych automatycznych, ewentualnie internal origin to internal origin, czyli punkt wewnętrzny do punktu wewnętrznego. Jeżeli nie wiemy, jakie układy współrzędnych są zdefiniowane w jednym i drugim projekcie, no to najlepiej tą opcję wybrać. Wtedy on po prostu pokryje nam te dwa punkty wewnętrzne i zobaczcie, pojawił nam się ten link tutaj na dole. Przesuwam go w miejsce czy na działkę, na której chcę pracować. Obrócę go sobie na ekranie, żeby mniej więcej go dopasować. Alignem jeszcze tutaj umieszczę elegancko wzdłuż granic, równolegle do granic działki, przesunę go sobie troszeczkę w dół. I teraz to jest moje położenie na działce. Mogę oczywiście jeszcze to upewnić się, czy aby na pewno rzędna wysokościowa jest odpowiednio określona, więc tutaj elewację sobie przesunę. Zakres elewacji też tak ustawię, żeby ona głębokością objęła ten punkt pomiarowy. No i zobaczmy, przechodząc do elewacji, to jest elewacja południowa. Mamy tutaj wyświetlone poziomy, VG na klawiaturze, żeby wyświetlić survey point znajdujący się na kategorii site. Zobaczmy wszystkie trzy punkty. OK, no i ten survey point znajduje się w tym miejscu. Jak przejdę sobie jeszcze na rzut, odblokuję współrzędne, mogę zmienić elewację 220 metrów nad poziomem morza, czyli taką mniej więcej rzędną ma Brodnica. W elewacji widzimy, że ten punkt od razu wystrzelił do góry. Natomiast nasz obszar projektowy znajduje się cały czas poniżej. Żeby go przesunąć do góry, musimy znowu wykorzystać narzędzie Manage Position, Relocate Project. Klikamy punkt początkowy do góry 220 m, czyli 220 metrów. Zatwierdzam przyciskiem Enter. Co nam to daje? Daje nam to możliwość chociażby odczytywania rzędnych poziomów albo względem punktu pomiarowego. Widzicie, teraz mamy wyświetlone te rzeczywiste współrzędne, albo względem punktu bazowego, który znajduje się na obszarze projektowym. Wracamy na poziom 0. Czas już nam się praktycznie kończy, więc musimy szybko dobiegać do brzegu. Co teraz zrobimy? Opublikujemy ten układ współrzędnych do naszego linku, czyli wybieram znowu Coordinates, tym razem Publish Coordinates, czyli opublikuj współrzędne i klikam na link po to, żeby do niego opublikować to położenie, które przed chwilą zdefiniowałem, budynek i jakiś numer, który, nie wiem, numer działki, numer położenia. Zobaczcie, tutaj definiuję sobie taką lokalizację, można powiedzieć wewnętrzną. Od razu widać, że trójkąt, który znajdował się w tym linku, został wyeksportowany gdzie? Na rzędną 000, więc jak wpiszę ZF, no to znowu ten cały link gdzieś nam się zginie na ekranie, ponieważ program zoomuje nam całość projektu. I teraz, żeby ta publikacja współrzędnych została przeniesiona do linku rewitowego, muszę zapisać całość, więc sobie zapiszę najpierw ten główny projekt, Revitoki mapa, Save As i teraz program nas pyta, czy chcesz to położenie, ten układ współrzędnych opublikować do linku? Tak, jak najbardziej chcę. No i widać, że od razu zostało to przeniesione gdzieś tam wewnątrz. No i teraz słuchajcie, zobaczmy sobie jedną rzecz, a mianowicie ten sam link, po prostu go usunę. Zapisałem, wybieram Delete, Remove Link po to, żeby się go pozbyć i spróbujmy już w tym momencie podpiąć ten link, ponieważ już go nie mamy w projekcie. Zobaczmy za pomocą współrzędnych, współdzielonych, czyli znowu Insert, Revit Link. Zobaczcie, że tutaj mam już kolejną wersję tego mojego linku i teraz już nie wybiorę sobie opcji tam Auto Internal Origin, tylko By Shared Coordinates, czyli według współrzędnych, współdzielonych. Klikam Open. W
tym momencie program pyta, w jaką lokalizację, ponieważ tych lokalizacji mogę mieć zdefiniowanych kilka, więc wybieram tą, którą przed chwilą zdefiniowałem. I jeszcze raz open, zobaczcie, że idealnie ten plik wskoczył dokładnie w to miejsce, w które powinien. Ponieważ 15 minut minęło, obiecałem, że nie będzie dłużej, więc na tym dzisiaj zakończę. Dalszy ciąg będzie na następnym spotkaniu, które będzie za 2 tygodnie. W przyszłym tygodniu nie będzie tego spotkania, ponieważ są święta i akurat w tym momencie mnie nie będzie, więc musimy przełożyć na za 2 tygodnie. Będzie ciąg dalszy. Pokażę Wam, jak jest ten układ współrzędny widoczny w tym linku, jak przede wszystkim do linku podpiąć ten główny projekt z mapą. No i sprawdzimy, wykonamy jeszcze kilka testów, a następnie ustawimy północ rzeczywistą, wstawimy strzałkę północy po to, żeby odpowiednio tymi kierunkami świata zarządzać. I to wszystko za 2 tygodnie. Zawsze chciałem to powiedzieć, a tymczasem wyświetlam na ekranie namiary. Jeżeli macie jakieś uwagi, jakieś sugestie, chcielibyście coś dopisać, to zapraszam do kontaktu. Oczywiście możecie to samo zrobić na LinkedInie, czy na Facebooku, czy tutaj na YouTubie pod tym filmem. No, kontaktujcie się ze mną jak chcecie. Mam nadzieję, że tego kontaktu będzie jak najwięcej. No i będziemy się spotykać przez cały kolejny rok z kolejnymi drobnymi rewitokami, czyli słowotokami na temat samego Revita. Dzięki bardzo i do zobaczenia za 2 tygodnie.